Na wielu forach i grupach turystycznych bardzo często spotykamy się z takimi pytaniami. Lecimy na mecz Borussii do Dortmundu, czy w samym mieście jest jeszcze coś ciekawego do zobaczenia? Dzisiaj Librarian on the Road postara się odpowiedzieć na to pytanie. Będąc w Dortmundzie, pierwsze kroki najlepiej skierować do kościoła Świętego Piotra. Jeżeli wyjdziecie z dworca, spojrzycie w stronę Starego Miasta, na pewno tę świątynię dostrzeżecie. Dlaczego warto tutaj przyjść? To jest gotycki kościół kryjący w swoim wnętrzu coś, co nazywane jest złotym cudem albo cudem Westfalii. To jest ołtarz. Ołtarz średniowieczny, kawał takiej naprawdę dobrej, rzemieślniczej, średniowiecznej roboty, prawdziwe dzieło sztuki. Ołtarz ten składa się z kilku części, one są zamykane i w zależności od pory roku liturgicznego, oglądający, zwiedzający świątynię mogą zobaczyć inną część tego ołtarza. Z zewnątrz mamy rzeźby, na skrzydłach po wewnętrznej stronie mamy malowidła, więc w której części roku przyjdziecie, to być może inną część tego ołtarza będziecie mogli oglądać. Starówka w Dortmundzie została niestety w dużej mierze zniszczona podczas nalotów w trakcie II wojny światowej. Dlatego nie znajdziecie tutaj, jak w innych niemieckich miastach, średniowiecznych kamienic czy starych budynków z dawnych epok. Ale jest kilka wyjątków. Poza wspomnianym wcześniej kościołem Świętego Piotra możecie znaleźć też kościół podominikański. Bardzo niedaleko, myślę, że bez trudu tutaj traficie, a warto wejść do środka, żeby w odnowionym wnętrzu zobaczyć kilka przepięknych średniowiecznych obrazów. Po spacerze przez Starówkę warto odpocząć przy kuflu piwa. Może będziecie mieć trochę szczęścia i traficie na jakiś regionalny, tradycyjny pub, w którym piwo zostanie Wam podane w specjalnej niewielkiej szklance. Takie szklanki w Dortmund nazywają się Stossen. Mieszczą około 100 ml tego złocistego trunku. Ponoć tradycja podawania piwa właśnie w takich niewielkich szklanych pojemnikach pochodzi z czasów rewolucji przemysłowej, kiedy to wracający do domu górnicy mieli bardzo niewiele czasu na to, żeby wstąpić do pubu i wypić piwo. Aby tego trunku nie zostawiać i nie marnować, kazali sobie go nalewać z dużych bawarskich kufli do właśnie takich niewielkich szklaneczek. Pogoda nam się niestety zepsuła, a szkoda, bo jesteśmy w jednej z najfajniejszych atrakcji Dortmundu, czyli w Westfalenpark. Trudno w jednym zdaniu czy jednym słowem nawet powiedzieć, czym ten park jest, bo to jest taki ogród botaniczny z całą masą dodatkowych atrakcji. Dojedziecie tutaj metrem, wysiadacie na stacji o tej samej nazwie co park, czyli Westfalen, płacicie za bilet 3 euro, to jest bilet normalny, no i można się tutaj rozkoszować bliskością roślin. Park się specjalizuje w różach, niestety to nie jest pora teraz na róże akurat, ale mamy przepiękne rododendrony, które widzicie tutaj za moimi plecami, a poza tym można wjechać na wieżę widokową, wieżę floriańską, tak by to było w dosłownym tłumaczeniu na język polski. To jest symbol miasta, on się bardzo często na jakichś takich znaczkach czy niewielkich symbolach pojawia. Możemy sobie po parku pojeździć kolejką. Oczywiście te wszystkie atrakcje są dodatkowo płatne. Wieża to jest 2,5 euro, kolejka to są z tego co pamiętam dodatkowe 3 euro. I jest tutaj też trochę zwierząt, bo możemy zobaczyć flamingi, które są prawie że oswojone. Chodzą też gęsi i prawdopodobnie kaczki. Widziałem z daleka, więc nie jestem tego do końca pewny, ale park jest naprawdę fajny. Jeżeli kogoś nie interesuje piłka nożna, jeżeli kogoś nie interesują zabytki, chciałby trochę poobcować z przyrodą, to Westfalenpark będzie naprawdę strzałem w dziesiątkę. Za mną stacja Stadion, a to znaczy, że znajdujemy się w miejscu, które przyciąga chyba najwięcej turystów do Dortmundu. Chodzi oczywiście o stadion Borussii Dortmund, czyli Signal Iduna Park. Można go zwiedzać także poza meczem, wtedy kiedy nie ma rozgrywek i bilet na sam stadion, obejście go z przewodnikiem kosztuje 10 euro, ale my sobie dzisiaj tę atrakcję darujemy i zostawimy ją sobie na być może kolejny pobyt w tym mieście.
I to by było na tyle. Z jednej strony samo miasto nie rzuca na kolana, nie powala tak jak na przykład Paryż czy Londyn. Z drugiej strony nie można odmówić Dortmundowi jakiegoś takiego uroku i czegoś, co sprawia, że warto w tym mieście spędzić 24 godziny. A więcej czasu? No cóż, wtedy trzeba się wybrać już w jakąś dalszą podróż, ale myślę, że w okolicy też znajdziemy ciekawe miejsca. Fani przemysłu, fani zabytków związanych z kopalniami na pewno będą chcieli wybrać się do Essen, gdzie znajduje się kopalnia wpisana na listę UNESCO. Ci, którzy interesują się historią, mogą pojechać na północ, do Münster, miasta, które odegrało bardzo istotną rolę w historii Niemiec. A my udamy się na południe, ale o tym już niebawem w następnym odcinku Librarian on the Road.